Cześć, witam Was Energik w kolejnym NR Flashu. Mamy 6 maja, dajcie znać jak spędziliście majówkę. Ja widzicie na mordzie trochę czerwony, trochę taki jestem teraz redneck z południa. Powiem Wam szczerze, że no w zasadzie nie za wiele tam śledziłem co się działo, ponieważ trochę musiałem wyluzować. Zwłaszcza, że przede mną dość trudny okres, jeżeli chodzi o nagrywanie materiałów, ale to dowiecie się niedługo albo dłużej. Zobaczymy. W każdym razie wiecie, że szykuję coś specjalnego z Bartem. No i można powiedzieć, że to się troszkę teraz cały ten proces przyspieszył, więc miejmy nadzieję, że niedługo będziecie mogli zobaczyć efekty. W każdym razie dajcie znać, jak Wy spędziliście majówkę. Czy Bebzon urósł przez majówkę, bo u mnie urósł dwukrotnie. I jak tam w ogóle było, tak? Czy wypoczęliście na majówce, na grillu i na chlaniu na umór? Dobra, co nowego? Chyba najciekawszą wiadomością w zasadzie z ostatniego tygodnia był ten Manor Lords. To jest gra, słuchajcie, którą zrobił niejeden gość, Grzegorz Styczeń, która okazała się absolutnym hitem. Według Steama 173 000 naraz grało, słuchajcie, osób w Manor Lords. Ja wielokrotnie mówiłem, że ten taki romantyczny czas, kiedy jedna osoba robi grę i ona sobie gdzieś tam wychodzi i uzyskuje ogromny sukces, jak to było w latach 80., 90., to już mówiłem, że to raczej już nie wróci. Ale tutaj właśnie Manor Lords jest takim ewenementem na skalę, można powiedzieć, światową, gdzie jeden człowiek to zrobił i nagle się okazało, że odniosło to tak niesamowity sukces. Pogratulować tylko Grzegorzowi, bo naprawdę, przyznam szczerze, że robi to wrażenie, zwłaszcza, że gra się sprzedała w ponad 1 milionie, słuchajcie, kopii. Także Grzegorz zapracował jak spodziewam się, dość ciężką pracą na to, żeby ta gra się sprzeda. Ja nie miałem jeszcze okazji zagrać, bo to wyszło jakoś tak przed majówką, już nie miałem za bardzo czasu, ale oczywiście jeżeli będę miał tylko chwilkę, chętnie sobie sprawdzę, jeżeli chodzi o grę. No i tutaj oczywiście, ponieważ gra stała się popularna, no to też wyszły jakieś nowe mody, między innymi mod przenoszący grę do VR-a, to widziałem właśnie, że już można grać też na VR-ze, się czujesz jak po prostu wieśniak gdzieś tam w jakiejś wiosce Kajko i Kokosza. Trzeba przyznać, że zrobiło to na mnie wrażenie. Niewiele rzeczy jest dzisiaj w stanie mnie zaskoczyć, ale to muszę przyznać, że zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Brawo, Grzesiu. Czekamy na drugą część, która będzie jeszcze lepsza. Mam nadzieję, że już sobie teraz dobierzesz team i jakoś sobie ta praca się rozłoży na kilka osób i się tam nie zamęczysz. Wiecie co, ja sobie jednak światełko zapalę. Nie mogę patrzeć na moją czerwoną mordę. Wygląda, jakbym chlał przez ostatni tydzień. Nie wiem, czy mi się uda ją włączyć, bo widzę, że prądu nie było w ogóle, jak wyjechałem. Słuchajcie. I nie mogłem się połączyć z komputerem, a ponieważ byłem daleko od Łodzi, ja to mam zawsze takiego świra, że po prostu już mi się wydawało, że coś tu się spaliło albo coś. I strasznie ja to, wiecie, przeżywam, nie? I miałem nadzieję właśnie, że wszystko będzie ok. Dobra, słuchajcie, nie mogę podłączyć światła, bo się rozłączyło, także sekundę. No już lepiej, moja gęba już powinno być lepiej, moja gęba już nie powinna być tak czerwona. W każdym razie, jak powiem Wam, jak coś się dzieje, tutaj ja mam zawsze najgorsze, że się spaliło albo coś tam wybuchło, a okazało się, że wysiadł prąd. To miałem jeszcze inną przygodę z tym, bo to już Wam powiem, jak będzie na streamie, to będzie, tylko jak mi przypomnicie, to przypomnijcie mi, co odwaliłem po powrocie. Nie jest to może jakaś super śmieszna historia, ale to pokazuje, jaki ja jestem łeb czasami. Dobra, także Manor Lords, ogromny sukces i gratulujemy Grzesiowi, że udało mu się osiągnąć tak znakomity sukces. Kolejna dobra wiadomość dla wszystkich Polaków, patriotów. Do Tekena powraca Lidia Sobieska, czyli nasza polska reprezentantka w turnieju Tekken i będzie ona jako
postać dodatkowa w ramach pierwszego sezonu. Już pojawił się pierwszy trailer, będzie to postać, która się pojawi po Edim Bananie. Także jest tutaj dobra informacja dla wszystkich Polaków. Ja się w ogóle cieszę, że Bandai Namco zrobił tą postać, tak, w ogóle, bo tak Polska to raczej tak średnio gdzieś tam się pojawia, a szczególnie już tam w japońskich jakichś grach, a tutaj mamy naprawdę fajny feature, czyli naszą polską panią premier. Szkoda, że nie zrobiliście tutaj, nie wiem, z polskiej pani premier, no to Beatę Szydło by trzeba było wstawić. Myślę, że ona by miała kilka tam kocich ruchów w zanadrzu i by umiała się też nieźle ruszać. I byłoby to spoko, ale w każdym razie Lidia Sobieska wraca do Tekena 8, a my planujemy z Bartem, nie wiem czy jeszcze, bo to Bart załatwia, będzie wywiad z aktorką głosową, która pokłada głos Lidii Sobieskiej. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować i w kolejnym podcaście lub jeszcze w kolejnym zawita do nas dziewczyna, która podkłada głos właśnie Lidii, także kilka ciekawych mam pytań do niej, no i myślę, że Bart również, także miejmy nadzieję, że to się tam w końcu wydarzy, zobaczymy. Wielkimi krokami zbliża się E3 2024, czy E3, to nawet ciężko powiedzieć, że to jest E3, no to nie jest E3, to jest po prostu kilka tych takich eventów online'owych, tak mniej więcej koło siebie złożonych, tak, czyli 7 czerwca będzie Summer Game Fest, Ubisoft Forward będzie 10, potem Sony chyba w maju ma ten teraz jakoś, Xbox też ma w czerwcu, także to jest jakoś tak skupione w jednym mniej więcej czasie, ale to już to nie ma w ogóle, to nie jest E3, już nawet nie powinniśmy mówić, że to jest E3. W każdym razie co możemy się spodziewać? No, znaczy Ubisoft na pewno będzie cisnął Star Wars Outlaws. Możliwe, że zobaczymy Assassin's Creed Reda, pierwsze zmianki. Natomiast ciekawostka, bo na Xbox Games Showcase ma się pojawić zapowiedź nowego Call of Duty. Wiem. Call of Duty ostatnio jakoś nie za bardzo przędnie, nie za bardzo im to idzie, szczególnie te singlowe, ale ja pokładam duże nadzieje, ponieważ to będzie Black Ops Gulf War, a Black Ops, no powiedzmy sobie szczerze, od kilku ostatnich części trzyma bardzo wysoki poziom. Jasne, te gry są niesamowicie krótkie, ale muszę przyznać, że trzyma wysoki poziom. Ostatni był chyba Cold War i był bardzo dobrym Black Opsem, bardzo fajnym. Wcześniej było, co to było? 4 Black Ops, tam co nie było? Chyba tak. Czy jeszcze coś było wcześniej? No to 4 i 3 to nie za bardzo, ale 2 i 1 Black Opsy to nadal jeden z moich ulubionych Call of Duty, więc powiem wam szczerze, że no pokładam spore nadzieje w nowym Black Opsie. No co wam powiem? Faktycznie ostatni Call of Duty Modern Warfare no nie zachwycił, muszę przyznać, żeby nie powiedzieć, że troszkę nawet zawodził. Ja mówię tylko o singlu, nie mówię o multiplayerze, bo singlowy to było no bieda. Od ostatnich kilku części naprawdę źle się dzieje w marce Call of Duty, bo Vanguard no to była jakaś w ogóle, to był jakiś dramat w ogóle, nie? Jeszcze Modern Warfare 2 to faktycznie jeszcze tam trochę dało się w to grać i było całkiem przyjemne, ale powiem wam, Vanguard, potem Modern Warfare 3, no to było naprawdę źle, więc miejmy nadzieję, że Gulf War troszkę tutaj podreperuje no nie za dobrą opinię o Call of Duty, powiedzmy sobie szczerze, bo ja się spodziewam, że to będzie dokładnie to samo co od kilku lat, plus nowy singielek, tak? Wiem, że grać w singla w Call of Duty to jest wstyd w ogóle, a ja tylko gram właśnie w Call of Duty dla singla, bo go lubię, i tyle, i każdego singla kończę, ale widzę to, że na przestrzeni lat, od czasu pierwszego Call of Duty, był taki moment, że ta seria pikowała i było to naprawdę fantastyczne gry, to czasy pierwszego Modern Warfare, pierwszego Black Opsa, to były naprawdę takie tłuste czasy Call of Duty, a potem już troszkę tak schodzimy niżej i niestety dobrnęliśmy do momentu, kiedy jest naprawdę źle, więc mam nadzieję, że Gulf War przywróci mi wiarę w markę, bo ja was jeszcze wierzę, jako jedyny
na świecie jeszcze wierzę w serię Call of Duty. Ale to się tak mówi, nie? Każdy mówi, jakie barachło, a potem miliony ludzi gra w online, nie? Tak to jest. Natomiast jeszcze, tak jak mówiłem, duże prawdopodobieństwo, że pokażą Gearsy 6, natomiast ja się spodziewam, że raczej nie pokażą, z tego względu, że wydawanie Gearsów teraz na Xbox Series X, na konsolę, która już przegrała i na którą twórcy się zastanawiają, czy w ogóle jest sens wydawać gry, bo Xboxy kiepsko się sprzedają, więc nie wiem, czy Gearsy 6 to jest dobry pomysł, żeby wydawać ją jeszcze na tą generację konsol. Ja się spodziewam, że ona się pojawi na kolejnej generacji dopiero, no ale zobaczymy, tak? Nie chcę tutaj nic złorzeczyć, ale tak mi się wydaje, że jest to jedno z najbardziej sensownych rozwiązań, tak? Dobra, słuchajcie, kilka informacji na temat Stellar Blade. Powiem tak, wchodzę sobie na Metacritica i widzę fantastyczne oceny. Pomimo tej cenzury, pomimo całego tego skandalu związanego z tym, że twórcy obiecali, a nie dali, 82 ocena krytyków, 9,3 ocena graczy. To jest naprawdę wysoko, słuchajcie. Ocena jest bazowana na 4050 recenzjach. Ja jeszcze zobaczę na OpenCritics, tam jest troszkę zawsze, na OpenCritics jest zawsze troszkę bardziej ostro, że tak powiem, ale Stellar Blade ma 84% krytyków ocenę, także nie jest tutaj, nie ma tragedii. No powiem wam, fajnie, to tylko pokazuje, że chcemy takich gier, dajemy wyraźny sygnał jako gracze, że takie gry nam się podobają, że chcemy postaci kobiecych, które wyglądają ładnie i chcemy więcej cycków, to wiadomo, cycki to zawsze są pożądane w każdej grze, nawet w Gran Turismo. W każdym razie cieszy to, że gra została doceniona i bardzo dobrze, bo jest to bardzo dobry tytuł. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, zachęcam, żeby spróbować nawet sobie w demko zagrać. Jest na PlayStation Store, można za darmo sobie sprawdzić, a progres jest przenoszony wtedy do finalnej wersji, także nawet jak skończycie demko, to potem już w finalnej wersji zaczynacie w zasadzie od tego momentu, gdzie skończyliście demo. No tak czy tak, prawdopodobnie aktualnie Stellar Blade jest najwyżej ocenianym tytułem w tym roku, także jest to dajemy wyraźny sygnał wszystkim deweloperom, czego chcemy, co nam się podoba i myślę, że ten sygnał powinien zostać zauważony. Jeżeli nie zostanie zauważony, no to zobaczycie na ocenach kolejnych gier, że no wiadomo, że nie idzie to w tą stronę. Ja jeszcze sobie zerknę, jak wygląda ocena Final Fantasy VII Rebirth, bo też byłem ciekawy. No niższa, znaczy 92% według krytyków, czyli wyżej niż Stellar Blade, ale ocena graczy, która dla mnie jest ogólnie ważniejsza, wynosi 9,0, czyli o 0,2 mniej, natomiast ocena została wydana na podstawie 3505 ocen, czy też recenzji graczy, użytkowników. No, a Stellar Blade 9,3, przepraszam, nie 9,2, 9,3. No dobrze, świetnie. Cieszę się, że się podoba. Widać, że te japońskie czy też azjatyckie gry idą rosną w siłę może, tak? I teraz chyba mamy ten czas, który był taki gdzieś tam w latach 2000, kiedy japoński game dev był na bardzo wysokim poziomie. Potem to troszkę spadło i teraz znowu powraca azjatycki właściwie game dev na wysoki tutaj poziom. No i cóż, no jeżeli amerykańscy deweloperzy będą szli w zaparte i robili cały czas tego, czego nie chcemy, no to skończy się to smutno, a tak jak mówię, Japończycy, ogólnie azjatyccy deweloperzy będą to wykorzystywać także także lekcja musi zostać wyciągnięta, bo nie ma sensu iść tutaj pod prąd, bo to się nie skończy dobrze. Kolejna informacja, która zmroziła w ogóle, wydaje mi się, użytkowników w zeszłym tygodniu, to to, że Helldivers wymaga połączenia konta Steam i PlayStation Network. Problem był taki, że w niektórych krajach PlayStation Network nie działa i twórcy, którzy
gracze, którzy chcieli grać w Helldivers, nagle się okazało, że nie mogą grać, tak? Bo no nie mają możliwości, bo nie można połączyć tych kont. A natomiast Sony wprowadziło tutaj obowiązkowe łączenie PlayStation Store z kontem Steam. No i cóż, no powiem Wam, nie trzeba było czekać długo na odzew. Na początku było 100 000 negatywnych opinii, ale to był tylko początek, bo potem tych opinii pojawiło się 200 000, aż jeszcze chciałbym zobaczyć, gdzie, czy tych krytycznych opinii jest więcej, ale 200 000 opinii, słuchajcie, w kilka dni to jest naprawdę poważny problem, wydaje mi się, dla Sony. Gracze zarzucają twórcom Helldivers, ale to nie od nich zależy, tylko raczej to była kwestia Sony, tak, czy tam PlayStation, żeby to połączyć. Natomiast, no, koniec końców, słuchajcie, ponieważ wielu graczy, którzy byli z tych regionów, gdzie no nie mogli połączyć sobie PlayStation Store ze Steamem, no, po prostu Sony z tych krajów wycofało tą grę i tak możliwość zabawy straciło 177 krajów. Sporo. I powiem Wam, tak patrzyłem sobie w te tutaj kraje, które straciły możliwość grania w Helldivers, no, na przykład, nie wiem, Bośnia, Hercegowina. Wiadomo, że tam, nie wiem, czy w Kambodży, czy tam w Kirgistanie, czy na Jamajce dużo osób ma PlayStation 5, ale no powiedzmy sobie szczerze, niektóre kraje, na przykład Monako, księstwo Monako, no to Madagaskar, król Julian nie zagra sobie w tego. Serbia, no dużo takich krajów trochę zostało tutaj mocno, powiedzmy sobie szczerze, no tak potraktowanych troszkę nieładnie, nie? Że jednak by wypadało, żeby żeby to połączenie nie było jakby wymagane, tak? Natomiast no ogólnie bardzo negatywnie odbiło się to na samej grze i ogólnie na wszystkich opiniach. Także jeszcze sobie zerknę na SteamDB, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczmy, negatywnych komentarzy, no jest tu dużo tych negatywnych komentarzy faktycznie, ale powiem Wam, że gra wcale nie straciła na zainteresowaniu. Aktualnie gra 48 000 osób, w ciągu ostatnich 24 godzin pik wynosił 110 000. No także gra nadal jest popularna i widzę, że gracze grają. Negatywnych komentarzy, recenzji jest aktualnie 395 000, słuchajcie. I to jest ciekawe, bo pozytywnych recenzji jest 351 000, więc więcej jest negatywnych niż pozytywnych. To już zaczyna być problem i chyba na Steamie, czekajcie, zerknę sobie, powinna się pojawić już, że w większości negatywna, tak? Zaraz zerkniemy sobie. No właśnie, ostatnie recenzje w większości negatywne, wszystkie recenzje mieszane. Także no cóż, no Sony się z tego nie wycofa. To nie jest tak, że nagle stwierdzą, nie, no niestety to jest tak, że gracze pokrzyczą, a i tak odpalą Helldiversów i zaczną grać dalej, aczkolwiek pojawiło się tutaj już możliwość wycofywania zakupu, nawet nawet podane było, że po 90 godzinach grania w Helldivers, ponieważ zmieniła się troszkę jakby cała idea, czy też umowa z graczem, bo że trzeba połączyć te konta, no to Steam, można odzyskać pieniądze, tak, jeżeli chodzi o Helldivers 2. No, jestem ciekawy Waszej opinii, jak Wy to widzicie. No nas to nie dotyczy trochę, bo co nas, że połączysz sobie, no to połączysz, no to nie widzę tu problemu, no ale faktycznie wycofanie 177 krajów z możliwości rozgrywki, no to jest słabym pomysłem według mnie. No ale co ja tam wiem. Dobra, kolejna ciekawa informacja, że to nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale powstaje nowa gra Terminator Survivors. Na razie tak naprawdę nie za wiele tego wiemy tutaj, o co chodzi. Wiemy natomiast, że gra będzie z perspektywy pierwszej osoby, będzie to no właśnie, ciekawe, bo ogólnie planują grę PvP, więc możliwe, że będzie to na zasadzie
kilku graczy kontra Terminator, czyli tak jak to zrobili swojego czasu Piątkiem 13, The Evil Dead, było dużo takich gier. Aczkolwiek muszę przyznać, że te tytuły nie cieszyły się jakąś specjalną popularnością i one tak trochę... Mam nadzieję, że ja bym chciał, żeby to był jakiś taki fajny singielek, nie? Natomiast no, ma tu być gra z otwartym światem, no zobaczymy, może to będzie tylko ten tryb PvP, to by miało sens, natomiast no zobaczymy jak to wyjdzie. Kilka screenów tylko pokazali, gra będzie działała oczywiście na silniku Unreal, no na razie z tych screenów ciężko powiedzieć, czy to dobrze wygląda. Ja nadal uważam, że najlepszą grą o Terminatorze jest Future Shock i Skynet, gry z lat 90. tak naprawdę. Jeżeli nie mieliście okazji zagrać, pewnie na Gogu gdzieś tam jest, polecam. Chyba żadna gra nie oddała tak fajnie klimatu Terminatora jak te dwa tytuły. I nadal uważam, że są to absolutnie fantastyczne gry. Dobra, to wszystko jeżeli chodzi o nowości w tym tygodniu. No coś tam się działo, ja tam wiecie, akurat byłem na majówce, także mówię, tak trochę nie śledziłem. Co nowego u mnie? No u mnie nic nowego, słuchajcie. Fajną lampkę dostałem. Zobaczcie, zaraz ją podłączę. Muszę ją podłączyć. Pokazywałem to na Facebooku, ale niektórzy mojego Facebooka nie wczytają. Patrzcie, jaka fajna. Bardzo fajna rzecz. Jakoś kombinuję, żeby sobie gdzieś ją postawić, jakbym miał streama i fajnie by było postawić ją sobie tutaj. O, tak, żeby było. Ale problem jest taki, że ona w podstawie nie ma magnesu, więc nie mogę jej przyczepić sobie do metalowego elementu. Natomiast sam pomysł tutaj na to bardzo, bardzo fajny. Lampkę wykonał Jakub Skalski a propos. W każdym razie to jakby sobie postawił, może jakoś to zmodyfikuję, żeby tutaj jakiś magnes dodać i będę mógł sobie na streamie, będzie zawsze widoczna. Fajny pomysł. Bardzo fajna rzecz, dziękuję serdecznie, bardzo mi się podoba. Jeszcze tutaj można zmieniać kolory, nawet można migać. Jeszcze jakby muzyczkę odgrywało z mojego intra, to już była miazga, nie? Dobra, odłączę na razie. W każdym razie bardzo fajna rzecz. Poza tym coś nowego? Chyba nie. Wreszcie dostałem, jeszcze Wam pokażę tutaj materiały, znaczy egzemplarze Dreamcast Extreme, nawet chyba z tą limitowaną wersją dostałem. To była chyba ta X-Ray, o ile dobrze pamiętam. Dostałem dlatego, że bardzo dużo artykułów moich jest w Dreamcast Extreme. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji, polecam. Dużo fajnych informacji na temat Dreamcasta, recenzji gier. No jest tego dużo i zachęcam do sięgnięcia po to czasopismo. No oczywiście też z powodu tego, że ja tam mam swoje też artykuły, ale ma też pan Pisarski swoje artykuły, także też postać nietuzinkowa, że tak powiem, i też można poczytać jego i moje wypociny. Kolejne czasopismo, które PSX szykuje, będzie o Amidze. Niestety w nim nie przeczytacie moich artykułów. Może to i lepiej, bo nie miałem Amigi, aczkolwiek miałem kilka fajnych pomysłów, no ale dostaniecie pewnie to artykuł od ludzi, którzy w tej Amidze siedzą i myślę, że będzie też również bardzo fajny egzemplarz o takim kultowym Amidze, jeżeli chodzi o nasz kraj, kultowym komputerze, jeżeli chodzi o nasz kraj. Dobra, co w tym tygodniu, słuchajcie? Wiecie, że się zbliża teraz mocny sezon ogórkowy. Ja jeszcze sobie zobaczę, jakie premiery nas czekają. Pozwólcie, nie przygotowałem sobie akurat tego, bo teraz mi się przypomniało. Co my tutaj ciekawego będziemy mieli, bo muszę zobaczyć, czy będzie taki już ciężki okres, gdzie się nic nie dzieje. Oczywiście nie patrzę wszystkich tytułów, tylko patrzę te tytuły, które mnie interesują. Biomutant? O, na Switcha wychodzi, ok. Ghost of Tsushima Director's Cut na PC-ty. 21 maja Senua Saga Hellblade 2. Nie mam tego wpisanego w kalendarzu. Nie wiem, czy przesunęli premierę, nie wiem dlaczego. W każdym razie to będzie tytuł, w który na pewno będę grał. Pojawi się wersja konsolowa System Shocka. Nie ma sensu robić recenzji, aczkolwiek na pewno jest to tytuł, który będę miał na uwadze i który pewnie sobie gdzieś tam kupię. Czy jeszcze coś ciekawego?
No chyba nie. Chyba poza tym Senua to nic ciekawego tutaj się już nie wydarzy, słuchajcie, tak mi się wydaje. Oczywiście no, wy możecie czekać na wiele innych tytułów, które mnie po prostu nie interesują. Ja patrzę raczej tutaj z mojego jakby punktu widzenia. Dopiero w czerwcu będzie Luigi Mansion HD, Luigi Mansion 2 HD, którego chętnie zagram. To jest dobry moment, żeby odświeżyć tego mojego Switcha, który już tam pewnie zgnił w środku, bo go tak rzadko odpalam. I zobaczyć co tam nowego. Muszę w ogóle zaktualizować, bo to nie aktualizowałem chyba od 2 lat. Ciekawy jestem, co tam się stało. Jakie tam nowości wprowadzili. Dobra, także tak to mniej więcej wygląda. Dobra, co w tym tygodniu? Wiem, nie zrobiłem krapa, przepraszam Was bardzo, no niestety wpadła mi ta majówka. Ja ostatni tydzień kwietnia, kwietnia, już mi się myli. Miałem taki, że no niestety wyjechaliśmy i w pocie czoła przygotowałem tylko 3 materiały, dlatego w sobotę wleciała recenzja drukarki, bo nie miałem żadnego innego materiału. Jestem wyprztykany aktualnie ze wszystkich materiałów, więc postaram się na tą sobotę przygotować tego krapa. Mam już go rozpisanego, mam gameplay, zostaje mi tylko nagrać to wszystko i poskładać, także to też nie jest problem. Pewnie wrzucę jakąś recenzję po latach, ewentualnie jakieś pogadajmy, to na pewno się gdzieś tam pojawi. Czy jeszcze coś tam mam w planach? Poczekajcie, zobaczę co ja tam mam pokończone, bo ja mam tych gier pokończonych tyle, że nawet nie wiem. No mam tych gier sporo pokończonych, słuchajcie, do zrobienia materiałów, także będzie z czego wybrać. Na pewno, to nie jest tak, że nie ma tutaj gier, o których chciałbym zrobić recenzję, mam tego sporo. Bardzo fajnie by było, nie wiem jeszcze, ale już z żoną ustalam, żeby w weekend znowu zrobić takiego fajnego, długiego streamka. Tym razem na przykład sobie byśmy pograli na Amidze, znaczy Amidze CD32 i byśmy pograli w jakieś mniej znane tytuły. I jeżeli tylko to się uda, no to też będzie streamek, jeżeli żona gdzieś tam się z siostrą umówi i wyjdą z Oliwierem, no to też zrobimy sobie taki długi stream, aczkolwiek nie będzie on wieczorem, tylko tak jak ostatnio zacznie się gdzieś tam w ciągu dnia. Także tak, to by było fajnie. No, jeżeli chodzi o jeszcze jakieś filmy, będę dla Was miał recenzję drukarki Creality K1C. To jest trochę game changer, jeżeli chodzi o druk filamentowy, aczkolwiek jeszcze jej nie otrzymałem. Czekam na nią, jeżeli się uda, to będzie ona... No nie, w tą niedzielę chyba nie zdążę tego wszystkiego przygotować. Nie chcę sobie aż tyle narzucać tutaj. I będzie kolejna konsolka Anbernika, bo wiem, że ona już też do mnie jedzie, aczkolwiek będzie to raczej wersja budżetowa, czyli za mniejszą kasę, no ale wciąż myślę, że całkiem niezłe rozwiązanie dla osób, które nie chcą wydawać sporych pieniędzy na jakiegoś handhelda, żeby pograć sobie w stare jakieś retro klasyki. Także to też na pewno się tam gdzieś pojawi, aczkolwiek pewnie też nie w tym tygodniu, zobaczymy. No, tak to mniej więcej wygląda. To tyle w sumie, nie mam więcej co Wam do powiedzenia chyba. Chyba tak. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.